Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się czymś, co z pewnością zainteresuje wszystkich posiadaczy laptopów. Szczególnie tych, którzy korzystają z modelu Acer Nitro 5. W dzisiejszym filmie pokażemy, jak prawidłowo i skutecznie wyczyścić Wasz laptop, aby działał sprawniej i dłużej cieszył Was swoją wydajnością. Zapraszam do oglądania. Więc pokażę Wam, czego będę używał, żeby zrobić czyszczenie tego laptopa. Mam tutaj taki zestaw, pasta termoprzewodząca, pędzelek, zestaw śrubokrętów, taki podstawowy, zwykły zestaw wkrętaków. Również zakupiłem sobie taki zestaw otwieraków, chiński zestaw otwieraków do podważania obudowy w laptopie. Tak to się prezentuje. Więc pozwoliłem sobie zrobić stres test na laptopie i temperatury prezentują się w następujący sposób. Temperatura procesora jest maksymalna 95 stopni, minimalna 79. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kartę graficzna ma maksymalnie 87 stopni, a średnią 73. Więc laptop już wymaga czyszczenia. Więc na początek zamykamy laptop, odłączamy go z prądu, wyjmujemy wszystkie rzeczy z USB oraz obracamy do góry nogami. Jak widać, mamy tutaj wokół laptopa śrubki i wszystkie po kolei wykręcamy. Także lecimy. Teraz używamy takiego podważaka. A więc rozebraliśmy laptopa. Laptop po 5 latach użytkowania nie był czyszczony. Zobaczcie sobie tutaj na radiatory, ile jest tutaj kurzu. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. I drugi radiator. Musicie pamiętać o tym, żeby przynajmniej co roku wyczyścić takiego laptopa, ponieważ może Wam się zagrzać. Także zwracajcie na to uwagę, czyście swoje laptopy. Serwis jest bardzo ważny, jeżeli chcecie swój sprzęt użytkować długo i warto jest o to po prostu dbać. Więc na początek, żeby było bezpiecznie, odepniemy sobie baterię. Tutaj mamy baterię, wypinamy ją. Hop, bateria wypięta. I w tym modelu Acer Nitro, aby zdjąć to całe chłodzenie, musimy odłączyć również LCD. Wypinamy sobie kabel od LCD. I warto na to zwrócić uwagę, że jest on tutaj przyklejony do radiatorów wraz z kartą sieciową. Także żeby zdemontować chłodzenie, najpierw odklejamy sobie te taśmy boczne. Odklejamy sobie tą taśmę. Ops.
I z drugiej strony robimy to samo. Teraz jak już mamy te taśmy boczne odklejone, demontujemy sobie antenę od Wi-Fi. Hops. Hops. Mamy wypięte. I możemy się zabrać za wykręcanie całego chłodzenia. Także lecimy z tematem. Również musimy wypiąć samo chłodzenie od zasilania. Podważamy lekko z lewej, z prawej i wypięliśmy. Odkręcamy wszystkie śrubeczki. Jak już mamy wszystko wykręcone, wszystkie kable wypięte, delikatnie zdejmujemy całe chłodzenie. Pamiętajcie, żeby ten kabel od monitora odlepić. Robimy to bardzo delikatnie i powoli. Hop. I teraz anteny od Wi-Fi. I voilà! Mamy zdjęte chłodzenie. Tak to się prezentuje od spodu. Mam tutaj spirytus salicylowy, trochę wacików oraz patyczki do uszu. Teraz będziemy czyścić procesor z pasty termoprzewodzącej oraz procesor karty graficznej. Czyli bierzemy sobie po prostu spirytus na wacik. Delikatnie, bardzo delikatnie czyścimy sobie rdzeń. Pamiętajcie, żeby to robić bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić rdzenia. Zbieramy nadmiar zaschniętej pasty i delikatnymi ruchami czyścimy rdzeń dookoła. Teraz zajmujemy się drugim. Jak widać, tutaj na brzegach jeszcze trochę jest. Bardzo delikatnie czyścimy pastę termoprzewodzącą wokół rdzenia i rdzeń mamy wstępnie oczyszczony. Teraz zabieramy się za czyszczenie radiatora. Jak widać, również na nim mamy dużo pasty termoprzewodzącej, więc trzeba wykonać tą samą pracę. Tutaj już się nie przejmujemy. Możemy troszkę mocniej docisnąć, ponieważ radiator to miedziana płytka. Także nic jej się nie stanie, ale oczywiście uważamy na termopady. Termopady również można wymienić, aczkolwiek ja takich nie mam. Teraz będziemy się zabierali za wiatraki. Jak widać, tutaj dopiero będzie roboty. I zabierzemy się za czyszczenie wiatraków. Radiatory mamy przyklejone na taką taśmę, więc musimy je delikatnie oderwać. Hop, rozklejamy je. Pokażę jeszcze tutaj. Delikatnie. Hop. I mamy odklejone.
Więc radiator już jest cały zdemontowany. Zobaczcie, ile kurzu tutaj jest w środku. Więc delikatnie, cienkim pędzeleczkiem, ja używam do tego pędzelka, będziemy ten kurz stąd wybierać. Na koniec można przedmuchać sprężonym powietrzem, jeżeli posiadacie. A jeżeli nie posiadacie, no to normalnie możecie przedmuchać powietrzem ze swoich płuc. Staramy się tutaj fajnie to wyczyścić. Hop. No i drugą stronę. Pędzlujemy elegancko. Hopsa. No i trzeba też kratki przedmuchać. Więc teraz będziemy zdejmować ten meszek z radiatora. No jak widać, trochę tego się nazbierało. No i lecimy sobie również pędzeleczkiem. Zobaczcie, ile tego jest. No trochę tego siedzi. Można również to przedmuchiwać sprężonym powietrzem, ale myślę, że nie wszystko by wyszło. Także wierzchnią warstwę, zobaczcie, tego kurzu zbieramy sobie pędzelkiem. Możemy wziąć nieco grubszy pędzelek, żeby to nam łatwiej schodziło. I wszystkie szparki tutaj oczyszczamy. Oraz to samo robimy z drugim wiatrakiem. Robimy to delikatnie, tak aby pędzelek przeszedł przez wszystkie łopatki. Robimy tak, dopóki nie będziemy mieli prześwitu. Wtedy mamy pewność, że kurz jest usunięty z naszych łopatek. Teraz będziemy nakładali pastę termoprzewodzącą na procesor oraz na rdzeń karty graficznej. Nakładamy pastę termoprzewodzącą na szpatułkę i nakładamy na rdzeń. Delikatnie rozsmarowując. Pamiętajcie, aby to robić plastikowym narzędziem, gdyż możecie uszkodzić rdzeń. Metalowym nie zalecam. Jeżeli Wam to nie wyjdzie idealnie, nie przejmujcie się, ponieważ radiator dociśnie rdzeń i pasta rozprowadzi się wszędzie. Teraz bierzemy się za założenie naszego radiatora. Ja sobie oprę. I teraz stopniowo, powolutku nakładamy cały zestaw z powrotem. Przewlekamy sobie kabelki od Wi-Fi. Z powrotem kabel od monitora LCD. Podnosimy sobie delikatnie radiatorek i wpinamy LCD. Następnie drugi radiator. Tu taki mamy zaczep na kabelek, więc wkładamy go sobie w to. Wsuwamy z powrotem w zatyczkę i podłączamy naszą sieć. Na karcie sieciowej mamy oznaczenie, który kabel jest gdzie. Biały do białego, czarny do czarnego. Pamiętajcie, żeby to robić ostrożnie i bardzo delikatnie. Jak kliknie, to znaczy, że siedzi.
upewniamy się, czy wszystkie nasze kable są podłączone prawidłowo. Klikło, jest OK. Tutaj też. LCD również weszło. I z powrotem wszystko skręcamy do kupy. Śrubki staramy się dokręcać na przemian. Hop. Tak, aby nam wszystko się pięknie ułożyło. Oczywiście dużej siły tutaj nie używamy do momentu, kiedy natkniemy się na opór. Ma być to przykręcone, ale bez przesady, ponieważ można ukręcić śrubkę, ukręcić gwint, a tego byśmy nie chcieli. Na koniec wpinamy tylko baterię. Upewniamy się, że jest wpięta. I teraz z powrotem składamy laptopa. Wszystkie zaczepy muszą nam kliknąć. Delikatnie dociskamy go na bokach, z przodu. Hops, hops, hops. Jak nam już wszędzie kliknie, to znaczy, że laptop jest złożony. I następnie przykręcamy wszystkie śrubeczki z powrotem, a na koniec pokażę Wam test temperatur. Jak wyglądają temperatury. Laptop poskładany już do kupy i teraz po wymianie pasty termoprzewodzącej temperatury prezentują się w taki sposób. Więc widać, że jest wyraźna poprawa. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o czyszczeniu laptopa Acer Nitro 5. Mamy nadzieję, że nasze porady były pomocne i pozwolą Wam cieszyć się lepszą wydajnością Waszego sprzętu. Jeżeli film się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych poradników. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro, yo!